Oto mój żelazny zapas, czyli konserwa domowa, którą wykonałem z mielonego boczku oraz z boczku pieczonego. Wyszła bardzo dobra. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Kończą mi się żelazne zapasy i mam zamiar je odtworzyć. Co prawda w tej porze jesienno-zimowej rzadziej są potrzebne, ale i tak kilka razy na dłuższe spacery po zimowym lesie będę się wybierał. No i wtedy trzeba mieć ze sobą jakieś jedzonko. Oczywiście mogą to być kanapki, ale kanapka w plecaku to zawsze się tam może zdeformować i potem kiepsko się to zjada. A tak puszka, otworzyć nożyk i wszystko da się łatwo zjeść, szybko energię uzupełnić. Oczywiście można to też wykonać w słoiku, także nie każdy ma zamykarkę tak jak ja. Nie każdy może to zrobić w puszkach, poza tym w słoikach też jest taniej, bo słoik jednak jest wielorazowy, a puszka nie. Ja potrzebuję akurat takie zapasy, które mogę wrzucić do bagażnika, mogę wrzucić do plecaka. Dlatego to sobie wykonam w puszkach, żeby się nie martwić tym, że szklany słoik może mi się uszkodzić. I co ja tutaj mam? Tylko boczek. Jest tutaj 6 kg boczku. W całkiem dużych kawałkach. I ja wiem, że zaraz powiecie, szkoda takiego boczku. Po co mielić taki boczek? Taki boczek to uwędzić w całych kawałkach. I powiem Wam tak, jak będę chciał mieć boczek w całych kawałkach, to sobie uwędzę w całych kawałkach. A jak chcę mieć konserwę, czy w słoiku, czy w puszce i chcę, żeby była na pewno z dobrego surowca, to sobie zmielę dobry boczek, tak? Bo jak sobie kupicie w sklepie, to możecie tylko gdybać, co tam jest zmielone. A ja tutaj wiem, co jest zmielone, bo sam to mielę. Żeby już nie przedłużać, tylko pokrótce powiem. Większość zmielę na oczku 8 mm, a 1/3, gdzieś tak 1/4 zmielę na szarpaku albo pokroję. Zobaczę jeszcze, jak będę miał wenę za chwilę do krojenia i będzie mi się dobrze kroiło, to wolałbym to pokroić w cienkie paski, takie jak skwareczki by się na coś miało smażyć. A jak będzie mi to kiepsko szło, to zmielę to na szarpaku. Chodzi o to, żeby mieć takie właśnie około centymetrowe kawałeczki. I to, co będzie grubiej pokrojone bądź zmielone, w dniu jutrzejszym, bo nie dzisiaj, w dniu jutrzejszym zostanie rozłożone na płytę w piekarniku po to, żeby to podpiec. Zaznaczam podpiec, a nie upiec. Chodzi mi o to, żeby skarmelizować powierzchnię i nadać ten fajny smak. I tą część, w związku z tym, że to będzie przebywała w piekarniku, przyprawiam tylko solą zwykłą i dorzucam do tego ostrą, wędzoną paprykę w dość sporej ilości. Chodzi o to, żeby to miało bardzo aromatyczne od tej papryki właśnie i żeby było właśnie smaczne i aromatyczne od przypieczenia. Dlatego tą część tak tylko przyprawiam osobno i ją zrobię w piekarniku, a jak ostygnie, to wszystko połączę. Pozostałą część przyprawię tak, na pewno solą i to już Wasz wybór, czy to będzie sól zwykła, czy sól peklująca, czy też mieszanina obu. Jak chcecie, żeby to miało jakiś różowy kolorek, to musicie dać przynajmniej połowę soli peklującej, ale możecie dać samą sól zwykłą. Mam tu 2 łyżeczki pieprzu, 2 łyżeczki mielonego czosnku i 1 łyżeczkę angielskiego ziela. Szczegóły, to będzie link do bloga, jest w opisie filmu, tam sobie zejdziecie i możecie to poczytać, tam to rozpiszę dokładniej. I tą drugą część przyprawię właśnie tymi drugimi przyprawami. Wszystko to złożę w pojemnik, zostawiam w lodówce. Jutro, tak jak powiedziałem, jedną część podpiekę i ostudzę, potem połączę to wszystko razem i będę napełniał puszki. Potem potrójna pasteryzacja, czyli tyndalizacja, po to, żeby ta puszka mogła w pokojowych nawet warunkach przetrwać miesiące czy nawet lata. No, pewnie tyle nie przetrwa, bo ja nie robię tego jak prepersi jako zapas nienaruszalny na czarną godzinę, tylko robię na swoje wyprawy jakieś turystyczne i wyjazdy. No ale nie chcę się martwić tym, że ja to muszę trzymać w lodówce, że to minęło kilka miesięcy i to się zepsuje. Nie.
Zrobię to porządnie, zrobię potrójną pasteryzację, w związku z tym nie będę się absolutnie martwił o to, że ile mi to wytrwa, bo na pewno zdążyłbym to 3 razy zużyć, zanim by to miało szansę się zepsuć. Wystarczy gadania. Na razie rozdrabiam, tak żeby pasowało do maszynki. To wszystko mielę na ósemce. Potem zacznę się bawić właśnie w krojenie albo mielenie na szarpaku. Zobaczę, ile mi to czasu zajmie i jak to będzie objętościowo wyglądało, bo to powinno na jedną płytę do piekarnika wystarczyć, na jedną blachę. A może na 2? Zobaczę. Wszystko opowiem w trakcie. Biorę się za robotę. Na początek połowę boczku kroję nożem na mniejsze kawałki pasujące do maszynki i mielę na sitku 8 mm. Potem z większego płata oddzielam około 40% i ten kawałek tnę w podobny sposób, a następnie mielę na szarpaku. Dodaję do tego przygotowane przyprawy i mieszam. Następnie przekładam do mniejszego pojemnika i potem wstawiam do lodówki. Pozostałą część boczku kroję nożem na drobne paski. Dodaję do nich sól i paprykę wędzoną, a po wymieszaniu przekładam do mniejszego pojemnika. Kawałki boczku już ładnie wyglądają i pachną. Ten pojemnik także trafi do lodówki. Następnego dnia boczek z papryką wykładam na blachę, na którą wcześniej dałem papier do pieczenia. Rozkładam go w miarę równomiernie. Teraz wkładam do rozgrzanego piekarnika 170 stopni i termoobieg. Ile czasu? To zależy od piekarnika i od temperatury. Ja piekę do czasu, aż będą wyglądać tak. Piekarnik można wyłączyć i czas na dalsze przygotowanie. Mam już umyte puszki. Do stołu jest przykręcona zamykarka. Mięso wystygło, więc mogę je przełożyć do miski. Robię to razem z wytopionym sokiem. Dokładam do tego mięso z drugiego pojemnika i dosypuję trochę suszonej, prażonej cebuli. Teraz całość trzeba porządnie wymieszać, żeby podpieczone kawałki boczku rozłożyły się w mięsie równomiernie. Można zaczynać napełniać puszki. Ja mam 300 gramowe. Napełniam je prawie całkowicie. To trochę żmudne, ale efekt końcowy to wynagrodzi. Wycieram krawędzie puszki i zakładam pokrywkę. Analogicznie postępuję z następnymi puszkami. Jak już mam kilka napełnionych, to na bieżąco je zamykam. Ta zamykarka to fajny bajer. Zaczynam, gdy na wskaźniku jest 0 i wykonuję 20 obrotów. Układ przekładni i krzywek steruję rolkami zamykającymi.
Na początku trzeba sprawdzić, czy zamykarka nie potrzebuje regulacji. Wygląda na to, że jest ok. To jest porównanie puszka po zamknięciu i przed. Z tej perspektywy lepiej widać, jak zamykarka steruje rurkami zamykającymi. Naprawdę fajny bajer, a jedyną wadą jest cena. Dlatego wielu woli robić w słoikach. Całe mięso już w puszkach, pozostaje tylko pozamykać. To trening i wyrabia mięśnie. Z puszek trzeba usunąć wszelkie resztki tłuszczu i mięsa, które mogłyby gdzieś pozostać. Gdy myłem puszki, to grzała się woda w warniku do 80 stopni i taką temperaturę będę utrzymywał. Wkładam puszki do gorącej wody, ale staram się tak je rozłożyć, by jedna nie stała na drugiej, tylko żeby były przesunięte względem siebie. To ważne, żeby woda opływała je dokładnie z każdej strony. Puszki myłem po to, żeby teraz mieć pewność, że gdy pojawi się na wodzie jakiś tłuszcz, to dlatego, że puszka jest nieszczelna. A tego bym bardzo nie chciał. Na razie wszystko ok, ale będę jeszcze sprawdzał. Pierwsza pasteryzacja dla takich puszek to 90 minut. W międzyczasie trzeba kontrolować, czy wszystko jest szczelne. U mnie wszystko tak było do końca pasteryzacji. Teraz wyjmuję wszystkie puszki, a potem wrzucam je do zlewozmywaka wypełnionego zimną wodą. Wody jest niewiele, a puszek sporo, więc nie będzie to szokowe studzenie, ale trochę proces przyspieszy. Pół godziny później puszki wyjmuję z wody i osuszam. Następnego dnia robię drugą pasteryzację. Te same zasady i ta sama temperatura, tylko czas krótszy, bo 60 minut. Trzecia pasteryzacja następnego dnia. Czas taki sam, ale może być nawet krótszy, bo 40 minut. Po drugiej pasteryzacji puszki także chłodzę w wodzie, a po trzeciej już nie ma takiej potrzeby. Zawsze po zakończonej pracy trzeba jedną puszeczkę spróbować, jak to wyszło. Trzykrotna pasteryzacja to oznacza, że mógłbym sobie tą puszkę tu położyć i ona mogłaby długi czas leżeć i nic się jej stać nie powinno, tak jak w sklepie konserwy na półkach, a nie w lodówkach leżą. Ale zajrzyjmy do środka. Zobaczymy, co tu jest. Mocna puszka. Aż się odkształciła. Pachnie. Bardzo intensywnie pachnie. Czy ja to będę w całości? Raczej tego nie wydobędę. To się nie uda.
Zobaczcie. Ależ to pachnie. Bardzo dobre. Bardzo dobre w smaku. Sam boczek w każdej postaci uwielbiam. Tutaj jeszcze jego część była podpieczona, lekko skarmelizowała powierzchnia, nabrało fajnych smaków. Dołożyłem troszeczkę cebulki jeszcze, która też ten smak podkręca. Wędzona, ostra papryka, która nadaje charakteru i też jeszcze dodatkowego smaku i aromatu. No jest świetnie po prostu. Mniam. Przepraszam, przełknę. I powiem tak. Ja to zrobiłem w puszkach. Wy to możecie zrobić w słoikach. I tak będzie to bardzo, bardzo smaczne. Jak widać, już mam przygotowane. O. Zaraz do tego dołożę zawartość tej puszki i będę miał pyszne śniadanko. A pozostała część już stoi w piwnicy na półce i czeka. Jak będzie okazja, będzie potrzeba, to się po prostu puszkę bierze. Jedną, dwie, czy ile tam trzeba. I w drogę. Zawsze jest żelazny zapas gotowy w każdej chwili do tego, żeby wziąć go ze sobą. Jak się podobało, poproszę o kciuki w górę. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało, jakie macie pomysły na własne konserwy. I jak macie jakieś pytania, to zadajcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej! Chcesz więcej filmów o konserwach domowych? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.